Michał Lord Oleksiejczuk, pochodzący z Bark, 22-letni polski zawodnik MMA, od niedawna zasilający szeregi największej na świecie federacji UFC. Mistrz federacji TFL w wadze półciężkiej, reprezentujący GKS Górnik Łęczna. Niepokonany od 10 walk. Po świetnym debiucie z Galilem Rountree wziął na celownik legendę kickboxingu Gohana Sakiego. Siema, jesteśmy w Łęcznej, u Michała na sali, gdzie trenuje. Z nami właśnie Michał Lord Oleksiejczuk. Siema, Michał. Zacznijmy może od samego początku. Jak zaczęła się Twoja historia ze sportem walki? Bo wiadomo, że wcześniej ręczna, ale czy to było liceum w Puławach? Tak, to było liceum w Puławach. Tam zacząłem chodzić na zajęcia karate, które gdzieś tam były wpisane w plan zajęć. No i co? No i zaczęło się, tak? No wiadomo, że gdzieś tam już od gimnazjum kolega pokazał mi tam pierwsze filmiki z Mirko Krokopem, z Fedorem Emelianenko i z innymi tam gwiazdami tej epoki. No i wtedy już się tam bardzo tym zajarałem, ale no nie było za bardzo gdzie tego trenować. Zresztą wtedy jeszcze trenowałem piłkę ręczną, także no nie mogłem jakoś tam tego pogodzić. No ale później już zrobiłem tak, żeby całe to moje życie było podporządkowane już MMA. MMA, okej, czyli możemy powiedzieć, że wywodzisz się z karate Kyokushin. No tak, no można tak powiedzieć, no bo od tego zaczynałem, tak, to tutaj się mogę z tym zgodzić, także od karate to, że tak powiem, styl źródłowy. Okej, ale później już mocne MMA, bardzo mocno wszedłeś w tą dyscyplinę. Od razu miałeś na myśli UFC w takich odległych planach? Nie myślałeś na przykład o KSW? Nie uważasz, że w KSW jest większy marketing, większe takie pchanie ludzi po prostu marketingowo w Polsce? Na początku, jak zaczynałem trenować, to myślałem, że zawalczę gdzieś zawodowo po jakichś 5 latach, a tak naprawdę potrenowałem 1,5 roku. Przez 1,5 roku tam bodajże zrobiłem tych walk amatorskich 11, wszystkie wygrałem i wtedy była pierwsza gala w Puławach, właśnie miałem debiut. No i już wtedy trener powiedział, że idź, zawalcz zawodowo, zobaczymy, moim zdaniem jesteś gotowy. No i tam poszło, no już tam te dalsze walki, no to toczyły się różnie ze zmiennym szczęściem do pewnego momentu. No, a jeśli chodzi czy moim celem od początku było UFC, no ciężko powiedzieć, no chciałem wygrywać walkę za walką. Ja gdzieś tam się skupiam na rzeczach, które gdzieś są obecnie, nie na tam przeszłości jakiejś dalekiej. Na pewno się nie spodziewałem, że to tak szybko przyjdzie, no wiadomo, że tam ciężko pracowałem, bardzo mocno, skupiałem się tylko na tym i na niczym innym. No ale wiadomo, no jak się pracuje gdzieś tam, to jestem tego zdania, że szczęście sprzyja. Poszedłem do UFC, do KSW, wiadomo, też oglądam KSW, też są fajne sportowe walki, ale do KSW nie chciałem iść z różnych względów. Na pewno nie walczyłbym z dużą częstotliwością. Tutaj była lokalna organizacja TFL, która pomogła mi w bardzo dużej mierze, że tak powiem, pójść do tego UFC, bo miałem walkę ustaloną na dokładny termin, nie musiałem jeździć po Polsce, wiedziałem kiedy mam walkę, z kim, miałem pełny okres przygotowawczy, także to był duży komfort i od początku już no, wiadomo, że nie wiedziałem, że tak szybko przyjdzie, ale gdybym miał wybierać między KSW a UFC, wybrałbym na pewno UFC. KSW tu w Polsce wiadomo marketingowo jest ok, ale tych walk jest za mało, pieniążki też nie są takie, za jakie ja bym tam gdzieś się utrzymał w życiu. Także no, UFC jest numerem 1 i jeśli chodzi o dbanie o zawodników, jeśli chodzi o finanse, o poziom sportowy, wszystko jest na najwyższym poziomie. No właśnie, później już po 9 wygranych pod rząd walkach zawodowych, pierwsza walka w UFC, 30 grudnia, przepiękna walka, wielki szacun za to, bo super się to oglądało. No zdominowałeś w każdej z 3 rund, zdominowałeś zawodnika, który miał Cię zniszczyć w pierwszej rundzie. W każdej płaszczyźnie byłeś od niego mocniejszy. Przetrwałeś na początku jakiś tam delikatny kryzys, a później już totalnie wszystko tak jak Ty chciałeś. No ja już, kurczę, no żeby wam nie skłamać, to nie wiem ile było walk, w których miałem zostać zniszczony w pierwszej rundzie, no. Byłem już tyle razy skazywany na porażkę, że już nawet tego nie spamiętam.
nie wiem czego, może ludzie gdzieś tam się sugerują, nie wiem, moją posturą, że na tą kategorię wagową nie jestem jakiś tam większy, no ale tutaj no mięśnie nie walczą, ale to pomijając już to, mam mocny team, wierzyłem od początku w zwycięstwo, wiedziałem jaki to jest zawodnik, wiedziałem, że będzie chciał mnie, że tak powiem, ubić w pierwszej rundzie. Ja jestem takim zawodnikiem bardziej kondycyjnym i rozkręcającym się z rundy na rundę. Miałem swój plan, razem z moim teamem opracowaliśmy go. Jest w teamie Konrad, Andrzej Mołczanow, mój trener od stójki, jest Robert Roszkiewicz. To są czempioni w swoich, że tak powiem, płaszczyznach. Andrzej jest 9-krotnym mistrzem świata, Robert jest 4-krotnym mistrzem USA w akademickich zapasach. Jest Ania Angeloni, też bardzo mocno zaangażowana dietetyczka i trenuje mnie tam motorycznie. No to na ten sukces złożyło się wiele osób. Jestem zadowolony, że dostałem takiego zawodnika, bo walka się podobała, nie była przeleżana gdzieś tam w parterze, tylko tak naprawdę 2 rundy było cały czas wymiany w stójce i to tam w Stanach też się ludziom podobało. No i co, no tak, przez wszystkie portale jakieś tam miejscowe, tamte branżowe i tutaj nasze też polskie, byłem skazywany na porażkę, no ale udało mi się tam ten los, że tak powiem, odwrócić i z tego jestem najbardziej ucieszony, że tam pozamykałem buzię niektórym ekspertom, że tak powiem. Bardzo dobrze, to wszedłeś i po prostu zrobiłeś swoje. Powiedz mi, kontrakt masz na 4 walki na razie w UFC. Czy wiadomo cokolwiek, kiedy kolejne możliwe wejście do klatki UFC i z kim jest możliwe? Bo wiadomo, że marzec odpada. Wiesz cokolwiek na dalsze plany z UFC? Na razie jeszcze nie wiem, skupiam się na odpoczynku, wiadomo, i tam trzeba poświętować trochę, bo na razie to leczyłem się, nie świętowałem, ale no jeśli chodzi o dalsze walki, no tutaj menadżer stara się, żeby gdzieś tam wsadzić mnie w kartę gdzieś tam na majową lub kwietniową galę. I na pewno będziemy się starać, żeby zawalczyć z Gokanem Saki. No, jak to wyjdzie, to zobaczymy. No, ale jest duża szansa na to, no bo ten Khalil Rountree miał się bić z Sakim, miała być ta walka już tam pewna po jego zwycięstwie. No niestety tam nie udało mu się wygrać i teraz ja gdzieś tam otworzyła mi się, że tak powiem, furtka do tej walki, która bardzo dużo by mi dała, jeśli by do niej doszło i jeśli bym wygrał. Walka z Gokanem Saki to no jest to na pewno bardzo dobry pojedynek sportowy, bo jest no, mistrzem kickboxingu, ale jest to też mocny rozgłos, nie? Chyba też na to stawiasz. No jasne, że tak. No, jest nie dość, że właśnie walka jest na mocnym poziomie sportowym, to i bardzo dużo ludzi, jeszcze większa, że tak powiem, rzesza ludzi by mnie o mnie usłyszała, by mnie zobaczyła. A też ten zawodnik moim zdaniem w tym momencie jest do pokonania, więc tutaj no, nie ma co się szczypać i wybierać rywali, tylko trzeba się bić. Jeśli będzie oferta już pewna, to bierzemy to i walczymy, no nie ma wyjścia. Gdzie Michał Oleksiejczuk widzi siebie za 3 lata? No nie, no cel jest taki, przez też osoby, które gdzieś tam mnie trenują i we mnie wierzą, że za 3 lata no to już będę walczył o pas, może nawet i wcześniej, bo to jest taka kategoria, ona jest, wiadomo, no może być różnie, no mogę następną walkę przegrać, mogę wygrać, tego nikt nie wie, no na pewno będziemy ciężko pracować na sukces. Ale moja kategoria wagowa jest, że tak powiem, może nie słaba, ale tak mniej obsadzona i jest mniej tych zawodników i tak naprawdę jest teraz Volkan Ozdemir, on miał 3 walki w mojej kategorii wagowej, 3 wygrał i już ma walkę o pas, więc tam droga do pasa jest o wiele prostsza niż na przykład w tych niższych kategoriach wagowych, także no wszystko jest otwarte. Będziemy trenować, no mam nadzieję, że za 3 lata to będę miał pas mistrzowski. No. Wiesz, że posiadanie pasa mistrzowskiego równa się bycie wielkim, rozpoznawalnym na całym świecie sportowcem, co wiąże się z tym, że musisz być osobą medialną. Z tego co mówiłeś, nie jesteś gwiazdą, nie chcesz być gwiazdą. Będziesz musiał się do tego przyzwyczaić. Myślisz, że weźmiesz to na swoje barki, da radę? Znaczy, trudno powiedzieć. No, jest dużo też osób, które gdzieś tam ma pasy czy miało i nie musiało gdzieś tam udawać McGregora. No, jedni ludzie no, gdzieś tam podoba im się show, ale z kolei inni doceniają to, jakim się jest człowiekiem naprawdę.
no na przykład moim zdaniem no McGregor robi show, ale on jest w tym dobry, tak? On jest w tym dobry, tak, ludzie go lubią, szanują, a już nie będę wymieniał zawodników, ale są tacy, którzy no nieudolnie próbują go naśladować i z tego co ja nawet widziałem, będąc na galach tych UFC, ja byłem na 2, no to gdzieś tam publiczność, jeśli widzi, że ktoś nie jest sobą i próbuje coś tam naśladować czy udawać, to jest różnie z tym. Także zobaczymy jak będzie. Na razie no, skupiam się na trenowaniu i tyle. No. Okej, a co do samego właśnie trenowania, w swojej kategorii masz, no, że takich nazwę wielkie konie. Konkretni, naprawdę napakowani kolesie. Na czym będziesz się skupiał? Czy będziesz poprawiał którąś z płaszczyzn, w której czujesz się gorzej, czy raczej będą to treningi typowo siłowe, zwiększające twoją po prostu masę mięśniową i siłę zarazem? No na pewno będzie trening siłowy. No teraz już wracam i na pewno będzie trening siłowy, bo jest zawsze, ale na wszystkich płaszczyznach się będę skupiał, ale najbardziej na zapasach, bo to jest najważniejsze. Dobre zapasy na dobrym poziomie, jeśli będę miał w tym UFC, to sobie poradzę na pewno, bo jest tam dużo zapaśników i dużo walk jest takich, gdzie tam, tak jak mówisz, wielkie konie cię przewracają i cię trzymają na dole, nie dają wstać, gdzieś tam dla oka może nie jest to fajne do oglądania, ale skuteczne i dużo zawodników tak wygrywa walki, że gdzieś wywraca, obala i dobrzy stójkowicze no nie pokażą dobrego pojedynku, bo są po prostu gdzieś tam obalani, także skupiamy się mocno na zapasach, no ale też nie zapominamy o innych płaszczyznach, więc też to robimy. No to powiedz mi, skoro Michał Aleksiejczuk wychodzi do klatki UFC, staje naprzeciwko Rantriego, który jest praktycznie no, ze 2 razy większy od ciebie i nie boisz się stanąć z nim w klatce oko w oko i walczyć, to czego boi się Michał Aleksiejczuk? Nie wiem, czego mam się bać. No, jeśli chodzi o takie sprawy właśnie związane z walką, to się nie boję, tak, no wychodzę po to, żeby się bić i tam się nie ma czego bać, no jak miałbym się bać, to lepiej mógłbym się zająć, nie wiem, zbieraniem znaczków albo pograć sobie gdzieś tam w Warszawie i tyle, nie? A poza walkami boisz się czegoś się obawiasz? Może czegoś się właśnie obawiasz, a nie boisz? Znaczy o siebie się nie boję, no bo to wiadomo, ale może, no tak, no masz rację, można to określić tak, że się obawiam, no na pewno chciałbym, żeby moja rodzina i bliscy gdzieś tam byli zdrowi i żebym miał po prostu spokój w życiu i to jest najważniejsze, no i tyle. I wtedy już nic mi innego nie trzeba. Tego ci życzę, ale zobaczmy, no tak, jesteś młodym zawodnikiem MMA, jest to sport bardzo kontaktowy, bardzo uderzeniowy, tak? Dostajesz wiele ciosów. Nie boisz się na przykład tego, że odchodząc na emeryturę, która w tym sporcie jest dość wcześnie, niektórzy zawodnicy na przykład w boksu mają problemy ze zdrowiem po odejściu na emeryturę przez mikrourazy mózgu. Nie boisz się, że przy takim tak kontaktowym sporcie, przy tak wczesnym już kontrakcie z UFC, z mocnymi zawodnikami, że później może być coś nie tak? Jak to wygląda u zawodników MMA? No w boksie jest o tyle ciężka sytuacja, że dużo ciosów idzie na głowę bardzo dużo i nie ma zmiany płaszczyzny, tak? Tylko masz cały czas ręce i bijesz albo korpus, albo głowę i nic innego, więc tutaj jakby nawet naukowo jest udowodnione gdzieś, że boks jest na pewno takim sportem, jeśli chodzi o urazy mózgu, no cięższym. Czy ja się boję jakichś urazów? No raczej się nie boję, no jeśli, tak jak mówię, no raczej gdybym się bał, to bym tego nie robił. Wiadomo, jakie są zarobki w Polsce. Sam kiedyś też powiedziałeś, że zawodnicy trenujący i walczący w Polsce czasem po wygranej muszą dokładać do tego, żeby opłacić swoje przygotowanie, swój sztab trenerski i tak dalej. Czy po tym, jak już wiadomo, dostałeś przelew z UFC, opłaciłeś cały swój sztab treningowy, opłaciłeś wyjazdy i tak dalej, czy to już są takie pieniądze, za które można sobie normalnie godziwie żyć? Czy to już zostaje coś dla ciebie? Nie, no jasne, że zostaje. Tu już nie ma nawet co narzekać, jest dobrze. Są to pieniądze takie gdzieś, które no, pozwoliłyby na długi czas gdzieś tam, że tak powiem, trenować. No wiadomo, moja kariera nie będzie trwała wiecznie. Staram się pozyskiwać sponsorów też razem z moim menadżerem w zamian za gdzieś tam promowanie. Jest tych osób trochę, gdzieś tam się interesują już po tym zwycięstwie, zaczęło się to kręcić.
No i co, no tak, no wszystko kosztuje, przygotowania, wszystko, ale tak jak mówię, no odpowiadając tak konkretnie na twoje pytanie, to dając dobre walki w UFC na pewno człowiek jest w stanie po prostu się z tego dobrze utrzymać i normalnie, na spokojnie sobie żyć. Podczas twojej walki, ty, nie wiem właśnie, chcę się ciebie zapytać, czy ty to słyszałeś, bo oglądając tą walkę bardzo intensywnie i bardzo fajnie Konrad podpowiadał, bardzo się angażował w twoją walkę. Czy ty jak wychodzisz do walki, słyszysz coś ze swojego narożnika, czy raczej jesteś już zamknięty, fokus na przeciwnika i robisz swoje? Słyszę, nawet było to gdzieś tam widać na wideo, że co Konrad mówił, czy Robert, to po prostu, no słyszałem to, starałem się wykonywać, może nie wszystko, bo gdzieś tam jak byłem dalej od narożnika swojego w klatce, no to gdzieś tam może to nie słyszałem tego, ale większość rzeczy słyszałem, no narożnik był bardzo zaangażowany, nawet muszę powiedzieć, że już pomijając sam czas tej walki, przed walką, na tydzień przed, Konrad bardzo mocno się angażował, też nie musiałem nic robić. No nie mam się naprawdę do czego przyczepić, no był w 100% zaangażowany, tak samo jak i Robert. No narożnik super, zabrakło mi tylko Andrzeja od stójki, ale to jeszcze mam nadzieję, że nadrobimy. Ale jeśli chodzi o wskazówki, to jestem zawodnikiem, który stara się słuchać, gdzieś tam w walce nie mam klapek na oczach, tylko staram się tą głowę otworzyć i wszystkich tam wszystkie polecenia wyłapywać. To widać doskonale, bo każda z twoich walk jest bardzo przemyślana, bardzo mądra, każdy ruch widać, że nie jest przypadkowy i tu wielki szacun dla twojego teamu. A propos właśnie podpowiadania Konrada, pamiętam, widzieliśmy się ostatnio w Puławach na gali MCF i tam też w ogóle chłopaki z Łęcznej pokazali klasę, zresztą jak zwykle. Konrad też tam był bardzo aktywny, a tutaj pytanie do ciebie, jak ci się podobało na gali w Puławach? Nie, no super, no ja jestem za tym, żeby jak najwięcej było takich gal, bo wtedy, że tak powiem, wszystkie gdzieś tam by ze sobą konkurowały, chodzi mi o zdrową konkurencję, że ten poziom by rósł po prostu. No co, gala fajnie zorganizowana, to była 3. edycja, tak? No to jak na 3. edycję to naprawdę było fajnie, walki też były na przyzwoitym poziomie. Jak na 3. edycję karta walk też była solidna, także tutaj też nie ma się za bardzo do czego przyczepić. No ja żyłem tam tą galą, bo wiadomo, walczył Wojtek, walczył Jarek od nas z klubu, Sebastian, więc no co, byłem też w tym narożniku, przeżywałem to, walki mi się bardzo podobały i co, czekam na kolejną edycję i będę oglądał i śledził na pewno. To już na wiosnę zapraszamy do Puław na pewno. Twojego poprzedniego przeciwnika, z którym nie udało się zawalczyć w Nowym Jorku, zdyskwalifikowano, USADA go po prostu nie dopuściła do walki przez doping. Czy miałeś już okazję spotkać się ze smutnymi panami z USADA? Tak, miałem właśnie dobre pytanie, bo miałem okazję się spotkać i to przed tą walką z Rantrim. Za 2 tygodnie będzie wynik, no ja nawet nie brałem żadnych odżywek przed tą walką, więc raczej no, nie powinno być. Wiadomo, no ta USADA jest problematyczna, oni też robią problemy różne, wiadomo, że czasem, znaczy często nawet wykrywają doping, ale też czasem na przykład zawodnik nieświadomie bierze zanieczyszczone odżywki i nawet USADA przestrzega przed tym, żeby nie brać odżywek z jakiegoś tam no niesprawdzonego źródła, tak, bo w odżywkach też są substancje, które na liście USADY są wpisane jako zakazane, także trzeba z tym uważać, dlatego ja nie brałem tam za bardzo żadnych odżywek. No co, no były te testy, zobaczymy jak wyjdą, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i wszystko się dobrze zakończy. Bardzo fajnie. Powiedz mi, czego mogę ci życzyć na koniec, oprócz oczywiście zdrowia, spokoju dla ciebie i całej rodziny, no i wygranej kolejnej walki. Czego jeszcze mogę ci życzyć? No nie wiem, no to już chyba jest w ogóle no, najważniejsze, nie? Życzenia. Czego, no... Żebym no też w sumie mówiłeś o tym, o wygranych walkach, więc ciężko mi teraz powiedzieć, no wszystko co najważniejsze wymieniłeś, także już... No to tak, to życzę ci, żebyśmy za 3 lata spotkali się tutaj z pasem mistrzowskim UFC. No dzięki, no zobaczymy jak wyjdzie, ale na pewno będę się starał. No. Dzięki wielkie, Michał. Dzięki, pozdrawiam.